Cześć. Pokażę Wam chyba najtańszy zestaw mikrofonów DJI Mic Mini z odbiornikiem USB-C, tak zwana wersja mobilna. Zakupiłem ten zestaw na Black Friday na Amazonie, gdy cena spadła do 45 euro. Obecnie w sprzedaży jest za 59 euro. Powiem o minusach oraz zrobię parę testów. Więc przechodzę do konkretów. W zestawie mamy pokrowiec, dwa futerka, dwa mikrofony, magnes neodymowy, bardzo mocny, i odbiornik oraz ładowarkę. Co do tej ładowarki, to powiedziałbym, że jest tu taki minus estetyczny, bo nie da się tych portów postawić, żeby one ładnie stały, na przykład podczas ładowania, żeby się jakoś prezentowały. Diody są tutaj na górze, więc ładnie by było widać, czy one się już naładowały, czy nie. Po prostu te kable są tak sztywne, że one wyglądają podczas ładowania tak, jakby były rzucone. Jest rozwiązanie, że można tu taśmę dwustronną dać i przykleić po prostu gdzieś, żeby one ładnie stały. Ale to jest taka estetyka. Magnesy, które są w mikrofonach, też bardzo mocno trzymają się i nie ma szans, żeby to wypadło samo. Także solidnie jest to zrobione na plus. Co do futerek, przed ich założeniem zapamiętajcie sobie, jak one są w ogóle montowane, żeby zobaczyć, że one mają z tyłu takie wypustki, bo ten plastik tutaj jest bardzo, bardzo cienki. Bardzo łatwo go będzie można uszkodzić lub złamać podczas ściągania, jak nie będziemy wiedzieli, jak ściągnąć to futerko, jak ono jest montowane. Mamy założone. Kiedy futerko mamy założone, to tak naprawdę nie widać dokładnie co i jak. Ale jak zapamiętaliśmy, że z tyłu są te wypustki, żeby nie szarpać za futerko, kiedy chcemy ściągnąć. Wystarczy tutaj od przodu, gdzie jest logo mikrofonu, po prostu pociągnąć go do tyłu i schodzi bez problemu. Jeżeli będziemy od tyłu go jakoś próbowali ściągnąć, możemy złamać. Także lepiej się temu przyjrzeć. Mikrofony możemy przypiąć na dwa sposoby. Jeżeli mamy jakąś koszulę, mamy jakiś kant, możemy złapać za żabkę. Bardzo mocno siedzi i nie ma szans, żeby się to zsunęło czy samo spadło. A jeśli mamy na sobie jakiś t-shirt, to użyjemy magnesów neodymowych. Magnes wsadzamy sobie pod koszulę, przypinamy mikrofon i siedzi mega silnie. Nie ma opcji w ogóle, żeby ten mikrofon spadł albo się nawet przesunął. Jest bardzo silny ten magnes. Solidnie to zrobione. Przechodzimy dalej. Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, to instalacja aplikacji DJI Mimo, a następnie sparowanie mikrofonów. Na tym etapie dowiecie się, czy macie oryginalny sprzęt i czy nie zostaliście zrobieni w balona, kupując te mikrofony na AliExpress. Jeżeli rejestracja przebiega poprawnie, to znaczy, że macie oryginalny produkt i macie gwarancję oraz dostęp do aktualizacji i oprogramowania. Z poziomu aplikacji mamy dostęp do ustawień odbiornika i mikrofonów oraz aktualizacji oprogramowania. Jeżeli jakaś aktualizacja się pojawi, będzie ona tutaj widoczna. Będą oznaczone czerwoną kropką. Ja mam zaktualizowane już do najnowszej, więc tych czerwonych kropek tutaj nie widać teraz. Na samej górze widzimy status połączenia. Mamy dwa mikrofony połączone i odbiornik. Poniżej mamy numery seryjne. Tu mamy opcję, czy mamy nagrywać w trybie mono czy stereo. Poniżej mamy safety track. Ten tryb możemy tylko wybrać, jeżeli mamy nagrywanie w trybie mono włączone.
Jeśli mamy stereo, opcja ta jest niedostępna, ponieważ ten safety track potrzebuje jedną ścieżkę. On nagrywa 2 ślady. Jeden jest ten tryb normalny, który mamy, który sobie sami ustawiliśmy, a drugi jest jakby z kopią zapasową. Ten sam dźwięk nagrywa, ale o 6 dB ciszej, żeby uratować materiał, gdy nasza główna ścieżka okaże się przesterowana. W praktyce jest to tryb mono plus safety track i zwykle zapis trafia jako 2 kanały. 2 ścieżki w jednym pliku może potem sobie rozbić w postprodukcji. Dalej mamy ustawienia poziomu nagrywania, gain control, monitoring, głośność monitoringu, czyli jeżeli włączymy sobie słuchawki, będziemy wtedy słyszeć, co się nagrywa. Ale o tym powiem za chwilę więcej. Look Free External Speakers. Opcja, która pozwala odtwarzać dźwięk z telefonu przez jego głośnik, nawet gdy odbiornik jest podłączony. Telefon wybiera sobie, gdzie ma odtwarzać dźwięk. Czyli na przykład nagramy sobie coś, możemy później na telefonie sobie to odsłuchać, nie wyciągając odbiornika z telefonu. Jeśli ta opcja jest włączona, telefon może puszczać audio przez własny głośnik. Wtedy możemy odsłuchiwać sobie, co nagraliśmy, bez konieczności wypinania tego odbiornika z telefonu. Natomiast jeśli tą opcję wyłączymy, to całe audio przejmuje odbiornik mikrofonów. Czyli telefon go widzi wtedy jako typową kartę dźwiękową i cały sygnał przekierowany jest na tą kartę. Jeżeli chcemy cokolwiek usłyszeć, musimy mieć wpięte słuchawki. Odsłuch to osobna rzecz. Realizujesz go słuchawkami podpiętymi do portu USB-C na odbiorniku i ważna informacja, muszą to być słuchawki analogowe. Ten port jest tylko analogowy. Jeżeli posiadasz słuchawki na przykład tego typu, to są akurat z iPhone'a i one mają wbudowany chip DAC, to takie słuchawki nie będą działać. Muszą być słuchawki zwykłe. Najlepiej mieć przejściówkę z USB-C na małego jacka i po prostu podłączyć takie słuchawki tutaj bezpośrednio. Akurat tą przejściówkę również ona posiada chip w środku i też mi to nie zadziała. Musiałem sobie kupić drugą taką przejściówkę, ale analogową. Różni się tym, że ona po prostu ma bezpośrednie połączenia na piny i nie ma w sobie żadnego chipa. Ta akurat przejściówka ma chip. Ona również mi nie zadziała, więc musiałem sobie zamówić taką zwykłą przejściówkę, żeby w ogóle coś słyszeć. Także jest to minus tego urządzenia. Trochę słabo ze strony DJI, że oni takie porty USB-C montują do takich urządzeń. Praktycznie w każdym głupim kablu najtańszym jest montowany taki chip. Musiałem się nieźle naszukać, żeby znaleźć w ogóle kabel bez chipu. Także jeżeli jakikolwiek adapter słuchawki mają chip, to nie będzie działać. Przez ten port w ogóle można jedynie podłączyć sobie ładowarkę, która będzie ładować nasz telefon albo słuchawki. Ok, dodatkowo nagrywam, bo właśnie przyszła mi przejściówka z AliExpress i zaraz ją przetestujemy. Przejściówkę zamówiłem na AliExpress i bardzo szybko przyszła, praktycznie po 3 dniach chyba. Jak się nie mylę, to z Irlandii doszła, więc się zdziwiłem troszkę. Ok, sprawdzamy. W tym białym jest wbudowany chip DAC. Podłączymy i sprawdzimy, czy będzie działać. Użyję takich słuchawek normalnych na kablu. Na końcu mamy małego jacka. Podpinam. I gdy mówię do mikrofonu, nic nie słychać. Zmieniam teraz na analogową przejściówkę. Podpinam słuchawki. I teraz słyszę, działa wszystko. Także mamy teraz fajny monitoring. Tutaj sterujemy głośnością. Możemy sobie ustawić to, co słyszymy.
Nawet jak mamy gościa, nagrywamy z 2 mikrofonów, w słuchawkach możemy słyszeć całą konwersację. Także bardzo przydatna rzecz. Jak kogoś interesuje ta przejściówka, link zostawię w opisie. Dobra, jedziemy dalej. Dalej mamy redukcję szumów. Z poziomu aplikacji nie możemy sobie przełączać redukcji szumów, ponieważ na odbiorniku jest fizyczny przełącznik 3-pozycyjny. W chwili obecnej mamy całkowicie wyłączone. W środkowej pozycji mamy niską redukcję szumów i w trzeciej pozycji mamy wysoką redukcję szumów. Z tą redukcją szumów musicie sobie sami przetestować, bo to zależy od waszego głosu, jak mówicie i tak dalej. Żeby przy maksymalnej redukcji szumów czasami nie ucinało wam końcówek słów, które wypowiadacie, albo nie pojawił się jakiś niepożądany efekt, taki metaliczny, takiej sztucznej redukcji, jeżeli jest za mocna. Poniżej już mamy poziomy sygnałów tych 2 mikrofonów, poziom ich naładowania, numery seryjne. Możecie nagrywać swój głos również w stereo. Nie? Ustawiacie tryb stereo, wtedy każdy z 2 mikrofonów jest zapisywany na osobnej ścieżce. I mając podpięte 2 mikrofony na klacie, możecie uzyskać taki efekt. Nie? Jeżeli obrócicie głowę w prawo, to bardziej będzie nagrywał prawy mikrofon i na odwrót. Nie? Ok, przechodzimy teraz dalej. I na samej górze mamy filtr górnoprzepustowy, czyli odcina nam dolne częstotliwości, na przykład jakieś tam dudnienia, buczenia, uderzenia w obranie. Więc może trochę odchudzić głos, więc lepiej sprawdzić to, jak to działa. Następnie mamy Clipping Control. Jest to po prostu limiter. Chroni przed nagłymi, głośnymi dźwiękami. Poniżej mamy włącznik LEDów, czyli możemy wyłączyć sobie to, co świeci na mikrofonie. Żółty kolor oznacza, że mamy redukcję szumu włączoną. Natomiast druga dioda jest zielona. To jest status, że mikrofon jest włączony. W aplikacji możemy to wyłączyć. Przykładowo mamy przypięte to na ubraniu i nagrywamy kogoś, żeby to podczas wizji nie rozpraszały te diody. I poniżej mamy autowyłącznik. Na przykład jeżeli wyciągniemy odbiornik z telefonu, a zapomnimy mikrofonu wyłączyć, one automatycznie po 15 minutach się same wyłączą, żeby nam baterii do końca nie zżarło. Kolejnym sposobem na połączenie mikrofonów z telefonem jest połączenie przez Bluetooth bezpośrednio. Domyślnie przed połączeniem dioda miga na zielono i czeka na połączenie odbiornika z telefonu. Aby połączyć się przez Bluetooth, musimy przytrzymać drugi przycisk przez kilka sekund, aż dioda zacznie migać na niebiesko i wtedy możemy połączyć się z telefonem bez użycia odbiornika. Przechodzimy teraz do aplikacji DJI Mimo. I również mamy dostęp do ustawień, ale w trybie Bluetooth mamy bardzo okrojone te ustawienia, zaledwie 3 pozycje. Na górze mamy status podłączenia, poziom naładowania baterii. Poniżej automatyczne wyłączenie mikrofonów. Standardowo 15 minut. Nie da się tego zmienić. Jeżeli zakończymy nagrywanie i wyłączymy aplikację do nagrywania, to po rozłączeniu mikrofony się wyłączą same po 15 minutach, żeby nam baterie nie zeszły do zera, jeżeli zapomnimy wyłączyć. Na samym dole możemy wyłączyć LEDy w mikrofonach, aby nam nie świeciły, aby nie rozpraszać widzów, jeżeli nagrywamy osobę z przypiętym mikrofonem. I ostatnia opcja to przycisk redukcji szumów. Domyślnie ta opcja jest wyłączona. Jeżeli ją włączymy, to na mikrofonie możemy ją włączyć i wyłączać. Wystarczy raz nacisnąć przycisk Power i zaświeci nam się żółta dioda, oznaczająca, że redukcja szumów jest aktywna. Ponowne naciśnięcie wyłącza redukcję szumów i dioda gaśnie. W tym przypadku mamy tylko 2 tryby. Albo jest wyłączona, albo włączona z maksymalną redukcją szumów. Nie mamy dostępu do 3 pozycji, tak jak na odbiorniku. Zaletą takiego połączenia jest to, że w telefonie mamy wolny port USB-C. Wtedy możemy sobie podłączyć zewnętrzny dysk na przykład i nagrywać bezpośrednio na niego materiał.
A jeżeli chodzi o monitoring mikrofonów na słuchawkach, to niestety w tym trybie nie ma takiej możliwości. Kolejną opcją podłączenia tych mikrofonów jest podłączenie odbiornika bezpośrednio do komputera albo laptopa. System go wtedy wykryje jako zewnętrzną kartę dźwiękową i mamy dostęp do mikrofonu. Na przykład w programie OBS, DaVinci Resolve, Zoom i gdzie tylko chcecie. Także jest to też fajna opcja. Można nagrywać lub prowadzić live'a bezpośrednio z komputera. I tak na koniec, kiedy używać tych wszystkich opcji w aplikacji? Kiedy warto, a kiedy nie? Jeżeli robicie live, to jak najbardziej warto używać tych opcji w DJI Mimo. A jeżeli robicie materiał, który później będziecie obrabiać, na przykład w DaVinci Resolve, to nie polecam używać żadnych opcji, które ingerują w materiał. Żadnych filtrów, redukcji szumów, limiterów itd. Bo to odchudzi Wam materiał, który i tak będziecie obrabiać. Z tą różnicą, że materiał będzie już odchudzony. DaVinci Resolve, pracując na surowym materiale, zrobi to znacznie lepiej i precyzyjniej, mając więcej opcji, a nie tylko on-off. I to tyle z ustawień. I ważna rzecz. Jeżeli coś ustawiamy w tej aplikacji, a następnie będziemy chcieli nagrywać w innym programie, to koniecznie musimy tą aplikację zamknąć. Wtedy aplikacja zwalnia te mikrofony i one będą wtedy dostępne w innym oprogramowaniu. Bo inaczej, jeżeli zostawimy ją otwartą, mikrofony nie będą działać. Ok, pora na testy. Pierwszy test zrobimy test zasięgu tych mikrofonów. Nie będę robił zasięgu takiej, jak to robią wszyscy na YouTubie, gdzie widziałem, że robią to na otwartym terenie. Producent deklaruje, że do 400 metrów jest na otwartej przestrzeni, pod warunkiem, że mikrofony widzą się z nadajnikiem i nie są niczym zasłonięte. Ja zrobię test w domu. Zobaczymy, jak sobie radzi przez ściany. Ok, to jest plan mojego budynku, w którym się znajduję. Znajduję się na samym szczycie tego budynku, na samej górze. I będziemy schodzić na piętra, na poniższe piętra i zobaczymy, gdzie sygnał się urwie. Ok, przypinam mikrofon na klatę i sprawdzamy. Teraz mnie słychać? Tak, już mam przypięty mikrofon, mówię teraz z mikrofonu. Przypięty na klatę. Idziemy. Schodzę teraz piętro niżej do pomieszczeń. Jestem w mojej kuchni. Teraz jestem w salonie. Przechodzę na drugi koniec. Teraz jestem w łazience. W drugim pokoju. Dobra, teraz wyjdziemy na taras, na zewnątrz budynku. Jestem teraz na zewnątrz na tarasie. Idę do końca tarasu. Do budynku mam jakieś 3-4 metry. Dobra, schodzimy. Teraz jeszcze znowu piętro niżej. Schodzę piętro niżej do korytarza. Jestem na korytarzu i schodzę jeszcze piętro niżej do głównego wyjścia. Wyszedłem teraz całkiem z budynku. Jestem przed moim domem. Jestem 5 metrów od budynku. No i zobaczymy.
jak to się grało. Wracam do domu. Dobra, startujemy. Teraz redukcja szumów jest całkowicie wyłączona. Zobaczymy, jak będzie słychać silnik. Teraz jedziemy, silnik głośno chodzi. Nie wiem, czy mam głośniej mówić, czy nie. Będę mówił cały czas tak samo. Teraz jest bez redukcji szumu. Teraz przełączę na redukcję szumów. Niska redukcja szumu, czyli przełącznik w pozycji środkowej. Chwilę ciszy, żeby było silnik słychać, jak pracuje ta redukcja szumów. Teraz przełączę na wysoką czułość. Jest teraz wysoka redukcja szumów. Trochę ciszy, żeby ten silnik było słychać, czy go wytnie, czy nie. No i myślę, że chyba tyle. Zobaczymy później, jak wyszło. Kolejny test zrobimy pod działającą klimatyzacją. Jak słychać, teraz klimatyzacja pracuje, szumi. Redukcja szumów jest teraz całkowicie wyłączona, więc posłuchamy. Mam nadzieję, że się nagra. Dobra, przełączamy teraz na redukcję niską, czyli na pozycję środkową przełączamy. Już jest przełączone. Teraz jest średnia redukcja szumów, niska. Teraz przełączymy na wysoką redukcję szumów, czyli na trzecią pozycję. Już jest wysoka redukcja szumów. Mam nadzieję, że coś tam wytnie ten szum. Jeszcze trochę ciszy, żeby zobaczyć, czy tło wytnie. No i tyle.